Albania. Kraj, którego 3/4 powierzchni to tereny górskie, a mimo to kojarzone jest głównie z nadmorskimi kurortami, plażami i dobrym i tanim jedzeniem. Jesteście ciekawi, czy plaże Sarandy są rzeczywiście tak przepiękne, jak opisują je przewodniki? Zastanawiacie się, czy Vlora to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek? O tych wszystkich rzeczach oczywiście nie dowiecie się z tego filmu. Jeżeli nie zrobiło wam się ani trochę smutno z tego powodu, to z czystym sumieniem możemy zaprosić was do wspólnej podróży do tych mniej znanych albańskich zakątków. Przyjechaliśmy do Albanii wczoraj. Dzisiaj zaczynam nagrywanie, bo pogoda jest niesprzyjająca, a wczoraj zajechaliśmy na granicę od strony Czarnogóry dosyć późno. Jak wjeżdżaliśmy wczoraj, to jeszcze była w miarę ładna pogoda, świeciło słońce i było ciepło, a dzisiaj z tych dwóch rzeczy zostało już tylko w miarę ciepło. Niestety słońca już nie ma. Spaliśmy dzisiaj w północnych górach, niedaleko granicy z Czarnogórą. I później ruszyliśmy w stronę miejscowości Szkodra, żeby załatwić podstawowe rzeczy, czyli internet. Co ciekawe, albański internet jest chyba jednym z najtańszych i najszybszych w Europie. I rzeczywiście jesteśmy w górach, a internet działa lepiej niż mój mobilny internet w Krakowie w niektórych miejscach. Także jestem zdziwiony. Przeprawa przez Szkodrę była ciężka. Naprawdę, jeśli słyszeliście, a pewnie słyszeliście, że Albańczycy jeżdżą jak szaleni i jest chaos na drogach, to nie ma w tym ani odrobiny kłamstwa. Jest to szczera prawda. Po prostu w tym mieście był totalny chaos. Ludzie wychodzili pod koła, samochody stawały na środku ronda, rowery jeździły ze wszystkich stron. Po prostu znak ustąp w Albanii, w miastach jest taką opcją dla chętnych. Powiem szczerze, Albania mnie zaskakuje. Ja tu już byłem kiedyś, ale niektóre rzeczy za każdym razem będą dziwić i niby się wydaje, że już człowiek wie, a później się okazuje, że i tak jest w szoku. Kontrasty takie jak nowa, piękna, świeża droga z nowiutką ścieżką rowerową, na której nie wiem dlaczego stoi osioł i krowa, a zaraz obok tej drogi jest jakiś cygański obóz. Także no, klimaty są konkretne. Dosyć szybko z tej Szkodry wyjechaliśmy, bo nie lubimy chaosu, więc wróciliśmy w północne góry. I tak jak wspomniałem, jesteśmy teraz w dolinie rzeki Tet. I tłukliśmy się tu dosyć długo. Jechaliśmy tu prawie 2 godziny. Mimo że kilometrów jest chyba tylko 70 do tego miejsca. Droga i tak już jest dużo lepsza, bo czytaliśmy, że wcześniej był to po prostu totalny chaos. Droga była szutrowa. Jeszcze jakieś górskie strumyki po prostu spływały na tą drogę i no ciężko było się przedostać, ale teraz zrobili już elegancką, fajną asfaltową drogę, dosyć wąską niestety, bo na 2 auta trzeba się konkretnie przyciskać, ale jest dużo lepiej. Udało nam się dotrzeć w całości i nie wpadliśmy do rowu. No i teraz pewnie się przejdziemy tutaj gdzieś. Dzisiaj pogoda, jak widzicie, jest niefajna, jeszcze jutro ma padać, także w góry pewnie nie pójdziemy, ale no jesteśmy tutaj planowo około 2 tygodni, także myślę, że jeszcze się napatrzymy.
Nudziliśmy się trochę w kamperze. W międzyczasie troszeczkę przestało padać, ale tak troszeczkę. I idziemy zobaczyć, co jest za górką, czyli w dalszej części miasteczka. Z tego, co widzieliśmy na mapie, jest tu jakiś kościółek i jakaś wieża. Podobno jeszcze jest jakieś muzeum etniczne, ale jest już zamknięte, więc po prostu się przejdziemy i popatrzymy na góry. Nie wiem, czy chodzi o krowy, czy o psy, czy o co, ale tutaj powszechnym jest, że na jakieś takie cmentarze i miejsca sakralne wchodzi się przez płot i takie schodki. Dziwne. Wioska Tet jeszcze do niedawna była jednym z najbardziej odizolowanych miejsc w Europie. Jednak z roku na rok, mimo fatalnego dojazdu, przybywali tu coraz liczniejszymi grupami ci, którzy mieli dosyć przeludnionych miejsc i chcieli odpocząć w otoczonej górami dzikiej dolinie. Oczywiście pojawiły się pierwsze głosy narzekające, że Tet się sprzedało i że z dzikiej natury zrobiła się komercja. Zgaduję jednak, że w Zakopanem owi malkontenci nie byli, ale fakt faktem po ukończeniu w 2021 roku budowy drogi przez Przełęcz ilość odwiedzających wzrosła z całą pewnością. Następnego dnia, po przeanalizowaniu sytuacji pogodowej w górach, która nie zapowiadała się zbyt optymistycznie, postanowiliśmy na kilka dni odbić w stronę wybrzeża, gdzie według prognoz słońca było nieco więcej. I faktycznie, po zjechaniu z pasm górskich chmury przerzedziły się niemal natychmiast. Jadąc przed siebie, oczywiście omijając Szkodrę jak najszerszym łukiem, trafiliśmy w okolice miasteczka portowego Velipoja. Będąc w Albanii miesiąc później, czyli w czerwcu, pewnie to miejsce również byśmy ominęli z powodu tłumów, ale obecnie zarówno plaże, jak i miasteczko okazały się totalnie wymarłe. Zaparkowaliśmy na plaży. Powiem wam, że ja nie wiem, czy my jeździmy w jakichś dziwnych miesiącach. Wydaje mi się, że jeździmy w różnych miesiącach i o ile czasami przyjeżdżaliśmy na przykład na Bałkany w grudniu, wtedy rzeczywiście mogło być pusto. O tyle mamy maj, jest już ciepło, a tutaj totalnie nikogo nie ma nigdzie. Spodziewałem się, że ilość tych turystów jakoś się rozkłada, że jedni przyjadą trochę wcześniej, drudzy przyjadą trochę później i mamy jakąś taką harmonię. A tu się okazuje, że totalnie wszyscy walą się w jednym miesiącu do tych wszystkich kurortów wakacyjnych i kończy się to tak, że wszyscy narzekają, że są tłumy, że nie da się żyć, że kolejki, że nie wiadomo co, że parkingu nie ma. A tu się okazuje, że wystarczy przyjechać jeden miesiąc wcześniej i tak samo jest ciepło, a nie ma ludzi w ogóle, totalnie nie ma ludzi. Wygląda na to, że przygotowania do sezonu idą może nie pełną parą, ale gdzieś już coś się tu zaczyna dziać. Ktoś tam w lokalu coś remontował, coś tam sprzątali na plaży i widać, że gdzieś za jakiś czas zjadą się tu turyści, ale sądząc po tym, jak oni się tu spieszą, w sensie, że wszyscy tak na luzie sobie tutaj powoli przygotowują, no to chyba ci turyści jakoś tak nie, że za tydzień przyjadą, tylko wydaje mi się, że pewnie gdzieś dopiero w czerwcu. Także dziwię się, no bo wydaje mi się, że pogoda teraz jest już spoko.
Ale może dlatego, że nie jestem jakimś fanem pływania w morzu i wylegiwania się na plaży, tylko bardziej uprawiamy taką aktywną turystykę. Jak pewnie zauważyliście z poprzednich filmów, opuszczone miejsca przyciągają nas wyjątkowo i mimo, że te plażowe bary nie do końca można nazwać opuszczonymi, bo zamknięto je prawdopodobnie tylko na kilka miesięcy, to jednak jest w nich coś, co przyciąga nas nawet bardziej niż gdyby były otwarte i pełne ludzi. Zdjęcie, które teraz widzicie, przedstawia tą samą plażę w trakcie sezonu. Aż ciężko uwierzyć, że za miesiąc to wymarłe, pełne śmieci wybrzeże stanie się tętniącym życiem, pełnym turystów miejscem. Dlaczego nie lubimy podróżować w szczycie sezonu? Czemu nie kręcą nas takie wakacyjne raje? Pamiętamy, kilka lat temu pojechaliśmy do Chorwacji zimą i mimo, że spodziewałem się, że nie będzie tam wtedy tłumów, to jednak uderzył mnie fakt, że większość z tych miejsc, które są chętnie odwiedzane latem, poza sezonem po prostu nie żyje. W większości z miasteczek na wybrzeżu nie mieszkają nawet tubylcy, tylko po prostu przyjeżdżają tam na sezon. Dotarło do mnie, że zachwycamy się podróżami, a oglądamy tylko wydmuszkę, coś co lokalni stworzyli tylko dla nas, przyjezdnych, żebyśmy się po prostu nie nudzili. Oni tak naprawdę nie żyją w ten sposób. Przejechaliśmy na drugą stronę tej zatoki, czy w sumie nie wiem jak to nazwać. Wyglądało trochę jak ujście rzeki do morza, ale w zasadzie to chyba nie była rzeka, tylko coś bardziej na zasadzie zatoki. Musieliśmy objechać ją jakieś 20 minut. No i klimat się tutaj zmienił diametralnie. Tam było tak turystycznie, ale jeszcze nie turystycznie. Myślę, że właśnie w okolicach czerwca się zacznie. Ale po tej stronie już tego nie ma. Po drodze jak jechaliśmy, to no, rejony już były bardzo takie etniczno-folkowe, nie wiem czy można to tak nazwać. Po prostu po drodze chodziły świnie, krowy, kozy, owce, wszystko co możliwe. I nie przejmowały się totalnie tym, że jeżdżą samochody, więc przypuszczam, że tutaj już jakoś turystyka bardzo mocno nie dociera. Myślę, że teraz wieczorem sobie siądziemy i zaplanujemy dalszy etap podróży i czy wracamy w góry, czy jedziemy wybrzeżem.
I oczywiście zdecydowaliśmy się wrócić w góry. Sprawdzając pogodę, pierwszego dnia wyjazdu zapowiadało się na ulewne 2 tygodnie, a dziś po tych zapowiedziach nie zostało ani śladu. Na Bałkanach pogoda jest bardzo zmienna i wydaje mi się, że nie ma sensu się nią w ogóle sugerować. Następnego ranka odpalamy Mastera i wracamy kawałek na północ, tym razem zahaczając o obrzeża Szkodry w poszukiwaniu piekarni. W Albanii chleba w sklepach po prostu nie ma. Kupuje się go w piekarni i tylko tam. Pamiętajcie tylko o gotówce, w absolutnej większości takich miejsc kartą nie zapłacicie. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że jedziemy do miejscowości Koman, znajdującej się nad jeziorem, nie zgadniecie, Koman. Jest to jezioro, które powstało w taki sposób, że zbudowali zaporę, przypuszczam, że elektrownię wodną, i po prostu teren tej doliny został zalany. Powstało w ten sposób jezioro, które ma ponad 30 km, 32 czy 33 km. No i stało się sporą atrakcją turystyczną. Widok tam jest podobno nieziemski, jak się płynie jakby tą doliną, a dookoła są góry, dosyć strome. I co ciekawe, jest tam przeprawa promowa do doliny Walbona, którą my ominęliśmy, bo nie chciało nam się już tłuc przez te góry autem. I właśnie można tym promem się do tej doliny dostać. Tylko co ciekawe, można tam płynąć nawet z autem i nawet z większymi autami, bo widzieliśmy, że jakieś dostawczaki, kampery i tego typu auta też biorą. I cena jest... nie wiem, czy jest duża, czy jest mała, bo promy zawsze były drogie. Tutaj wyliczyliśmy, że... bo tam jest taki przelicznik, że liczy się powierzchnię w metrach kwadratowych, jaką zajmuje samochód, i za każdy metr kwadratowy samochodu płaci się chyba 5 euro, a za osobę 7, tak? Dobrze mówię? 8 było za osobę, 7 za auto. Aha, no dobra, no to w każdym razie, jak się przeliczy to za większe auto, no to wychodzi tam kilkaset złotych. No i druga sprawa, że trzeba wcześniej zarezerwować termin i z tego co patrzyliśmy, już i tak tych terminów na dzisiaj nie ma. Także my po prostu dojedziemy sobie pod tą przeprawę promową i tam jest jakiś szlak na jakąś taką górkę, że można sobie wyjść. Godzinę w jedną stronę, zobaczyć jak to wygląda z góry, no i pewnie po prostu wrócimy. Dojechaliśmy już na miejsce. Droga się tutaj wygląda na to, że kończy.
tam jest jakaś budka i szlaban i z tego co się zorientowałem, to ta droga na górę prowadzi już do promu. Więc jako, że na prom się nie ładujemy i nie mamy biletów, to prawdopodobnie też ten pan tutaj w budce nas nie puści dalej, żebyśmy nie musieli później zawracać. No ale przypuszczam, że nie będzie miał nic przeciwko, jak po prostu się pójdziemy tam przejść. Jak się zbieraliśmy do wyjścia, to zagadał do nas ten strażnik z budki. Powiedział, że byśmy podjechali jeszcze wyżej, bo tam jest następny parking i dopiero można iść się przejść, bo stąd jest jeszcze daleko. No także spoko. Teraz widzimy, że z kimś tam gada i zablokowali wjazd, także na razie czekamy, aż przestaną gadać i jedziemy do góry. Ale rzeczywiście samochody zjeżdżają z góry, także myślę, że tam jest jakiś taki punkt wypadowy, że tak powiem. Nie byliśmy pewni, ale panowie nam powiedzieli, że mamy przejść przez ten tunel, a wygląda jakby tunel był dla samochodów. Przed wejściem do tunelu było napisane, że pół kilometra. I tak w sumie tam nie było jakiegoś rozwidlenia? Tam było kawałek, ale to było zamknięte jedno. Ale powiem wam, że jakby do klimatyzowanego pomieszczenia wejść. Się zrobiło tak chłodno. I to bardzo chłodno. I cisza. Przed chwilą jechał samochód i my się tutaj przytulamy do ściany, po prostu wszystko buczało dookoła, jakby jakaś 7-tonowa ciężarówka jechała, a tu taki Mercedesik wyjeżdża za zakrętu. Widocznie się jakoś echo niosło. I jesteśmy już na końcu, no to wychodzi tunelu. Pan się pytał, czy chcemy jakiś trip. Psst, chcecie jakiś trip? Powiedzieliśmy, że nie. W zasadzie to nic tam nie było. Myślałem, że tam będzie jakiś taki wejście na prom połączone z czymś takim turystyczno-knajpowo-restauracjowo, coś tam. Ale tutaj w sumie była jakaś taka knajpa, jakiś taki bar niby. A wyglądał tak trochę jakby było opuszczone, ale nie był.
Słuchajcie, jesteśmy w jakimś mega dziwnym miejscu. Znaleźliśmy na mapie byłe więzienie, w którym za albańskiej komuny trzymano więźniów politycznych i jest ono opuszczone i przyjechaliśmy je odwiedzić, tylko okazało się, że to jest troszeczkę bardziej w górach niż myśleliśmy i w zasadzie jest to taka droga, jutro wam ją pokażę, bo ciężko to opisać. Jest to droga przez takie skalne zbocza, szutrowa, prowadząca bezpośrednio tutaj, pod to więzienie. To, co widzicie, to nie jest to więzienie jakby co. A właśnie nie wiem, co to jest, bo my jesteśmy tutaj pod ruinami tego więzienia. Jutro wam też pokażę więcej. Ale okazało się, że kawałek za tym więzieniem jest jakaś, nie wiem, kopalnia, fabryka i ona się mega jasno świeci. A my zajechaliśmy tutaj na samą górę i już nie będziemy zjeżdżać na dół, bo jest ciemno i mega stromo. Więc po prostu będziemy tutaj spali, ale jest trochę dziwny klimat. I szczerze mówiąc nie wiedziałem, że coś tak świeci, bo jak tu parkowaliśmy, to było jeszcze chociaż trochę jasno. A teraz zjedliśmy coś, posiedzieliśmy chwilę w kamperze, wychodzimy i okazało się, że mamy tutaj właśnie taki podejrzanie dziwny klimat. Nie wiem, na ile tutaj widzicie cokolwiek, ale śpimy właśnie pod tymi budynkami, prawdopodobnie tego właśnie opuszczonego więzienia. Ale jest trochę creepy. Ale no, droga powrotna na dół byłaby jeszcze bardziej przerażająca, bo skarpy są konkretne. Jutro wam pokażę coś więcej, mam nadzieję, jeśli przeżyjemy. Dobra, bo zaczynam sobie wkręcać w fazę, ale tak się zawsze zaczynają wszystkie horrory. Dobra, zbieram się.